W wielu wierzeniach ludowych uderzenie pioruna w pole uprawne było uważane za zapowiedź urodzaju. Okazuje się, że przekonanie to ma swoje naukowe uzasadnienie. Jak wiadomo, powietrze w 99% składa się z tlenu i azotu. Wyładowania elektryczne, takie jak piorun, przekształcają te pierwiastki kolejno w ozon i tlenki azotu. Jest to istotne, ponieważ w przeciwieństwie do azotu, jego tlenki są łatwo przyswajalne przez glebę. Pod powierzchnią gruntu dalsze procesy chemiczne transformują je do formy azotanów. Cząsteczki te włączane są następnie w białka roślin. Właśnie ze względu na tę właściwość azotany do dziś stanowią podstawowy składnik nawozów w rolnictwie. Opisany wyżej proces mógł być bezpośrednim powodem stawiania wielkich piramid w Gizie. Wyładowania elektryczne, które zachodziły samoistnie na szczytach w pełni działających piramid, produkowały powietrze bogate w tlenki azotu. Wiejący w stronę północną lokalny wiatr Kamshin przemieszczał powstałe w taki sposób cząsteczki prosto na znajdujące się w tym regionie ogrody i pola uprawne. Dzięki temu aktywny od lutego do czerwca Kamshin znacząco poszerzał okres wegetacji roślin, który inaczej zależny był od lipcowych wylewów Nilu. Jeżeli uznamy, że piramidy służyły jako maszyny do użyźniania gleby, to jasnym byłby też powód wznoszenia ich mniejszych odpowiedników. Musiały one działać podobnie do współczesnych maszyn oczyszczających powietrze. Maszyny te składają się z małej i dużej igły jonizującej. Małe piramidy, niczym małe igły jonizatorów, emitowały słabe pole magnetyczne. Wpływały one tym na kierunek i kształt pola swoich większych odpowiedników. Współcześnie efekt ten wykorzystuje się, aby jonizatory stawiane zazwyczaj w kącie pokoju emitowały pole w stronę środka pomieszczenia i nie brudziły pobliskiej ściany cząsteczkami kurzu. 4000 lat temu mogło to pomagać w kierunkowaniu tworzonych przez piramidy pochodnych azotu na pola uprawne. W ramach tej hipotezy swoje uzasadnienie ma także system granitowych komnat i wąskich szachtów wewnątrz piramid. Niczym w kurhanach, system ten jest mocno wyizolowany od dostępu tlenu atmosferycznego. Jak już wiemy, ograniczenie wymiany powietrza w granitowych pomieszczeniach wzmaga jego jonizację, a co za tym idzie, wzmacnia aktywność magnetyczną komnat. Było to szczególnie cenne podczas dni słabego wiatru Kamshin oraz dobowych spadków napięcia prądów tellurycznych, ponieważ pomagało utrzymać aktywność układu. Właśnie tę cechę piramid wydają się potwierdzać badania opublikowane w 2018 roku na Uniwersytecie w Petersburgu. Naukowcy uznali, że komnaty piramidy Chufu mają zdolność koncentrowania energii elektromagnetycznej.